Uwielbiam gry, w których można zbierać stworki i nimi walczyć. Od dzieciaka uwielbiam serię Pokémon i bardzo często szukam na Steam gier z tagiem zbieranie stworków. Tak, trafiłem na ten tytuł. Gra polega nie tylko na zbieraniu stworków, ale i na rozbudowie domu, dbaniu o farmę, polepszeniu stosunków z mieszkańcami i wielu innych aktywnościach. A to wszystko w pikselowej oprawie graficznej, którą również uwielbiam. Przyszła więc pora, abym opowiedział wam trochę o Moonstone Island. Zatem witajcie we wrażeniach z... Gra zaczyna się od tego, że woła nas do siebie ojciec, by nam przypomnieć parę rzeczy, ponieważ zbliża się czas, byśmy zaczęli naszą podróż do stania się pełnoprawnym alchemikiem. W tym celu bierzemy naszą miotłę i wyruszamy do pewnej wioski osadzonej w chmurach, gdyż cała mapa, po której będziemy się poruszać, jest podzielona na latające wyspy. W trakcie przelotu do wioski coś się popsuło i wylądowaliśmy twarzą w ziemi. Straciliśmy przytomność i obudziliśmy się w tawernie w wiosce, w której będziemy rezydować jako alchemik. Naszym głównym celem na najbliższe 100 dni jest zdobycie jak największego doświadczenia. Osiągamy to poprzez eksplorację, poznawanie ludzi, zdobywanie nowych stworków, ale także dbanie o własny dom. Fabuła jest tu prosta. Główny cel to dosłownie przez 100 dni robić swoje, a od czasu do czasu rodzice piszą listy, że trzymają za nas kciuki i ewentualnie zlecają nam nowe zadania. Jednakże w międzyczasie musimy też zająć się pomocą społeczności, np. przez zdobycie dla nich stworka, zebranie składników lub pomoc w walce z pewnym złem, które czai się na którejś z wysp. W tym celu właśnie mamy nasze stworki, które możemy łapać i trenować. Dzielą się one na wodne, ogniste, trujące i kilka innych. Choć każde wygląda inaczej, to niestety ataki dla wszystkich są właściwie te same. Ataki są przypisane do żywiołu jak ogień czy woda, a nie indywidualnie do naszych zwierzaczków. Więc po co je w ogóle zbierać? Ano chociażby po to, by móc zdobywać z nich różne przedmioty potrzebne do tworzenia mikstur, stołów rzemieślniczych czy różnorakich mebli. Dochodzi też kwestia kosmetyczna, aby każdy mógł złapać takiego stworka, który odpowiada jego preferencjom. Niektóre z nich mają ewolucję, ale jest ich dość mało, więc ci, którzy chcieliby zobaczyć piękne i różnorakie transformacje, mogą się solidnie zawieść. Walki odbywają się w formie 3×3. Każdy zwierzak ma własną talię kart, do której możemy dokładać nowe, ulepszać te, które posiadamy oraz usuwać niepotrzebne. Każdy atak wymaga energii, standardowo mamy jej 3 punkty, więc musimy ostrożnie dobierać ataki, by zadać przeciwnikowi jak najwięcej obrażeń i samemu otrzymać ich jak najmniej. Na wyspach, po których będziemy się poruszać, napotkamy różne rejony, od zwykłych lasów po płonące, które zmniejszają nam życie przez samo stanie na nich. Znajdziemy tu również różne ołtarze, dające nam możliwość dobrania karty dla stworka lub podziemia, w których czają się strażnicy, ale i ulepszenia dla naszej postaci. W ogóle co do naszej postaci, to w trakcie ogrywania doszła aktualizacja, która pozwala na zmianę wyglądu czy ubrań. Jeśli chodzi o społeczność, to dzięki wykonywaniu misji polepszamy nasze stosunki, co pozwala nam później chociażby randkować, czy nawet wziąć ślub, co udało mi się osiągnąć. Misje dla nich są raczej proste, więc wielkiego wyzwania tu nie ma. Wspominałem o domu i dekoracjach. Możemy tu postawić własny dom. Jego zewnętrzny wygląd oraz rozstawienie pomieszczeń w środku są z góry zdefiniowane, ale poza tym możemy stawiać stoły, dekoracje czy wieszać rzeczy na ścianie, jak nam się podoba. Dzięki temu, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, spędzi tu naprawdę miło czas jako dekorator wnętrz. Cała gra mi się podobała, bo naprawdę dobrze mi się walczyło, zwiedzało i wykonywało misje. Ale nie jest ona bez wad. Weźmy na przykład brak różnorodności muzycznej. W grze jest praktycznie tylko kilka utworów, w efekcie czego nie uświadczymy tu ciekawej ścieżki dźwiękowej. To znaczy, muzyka sama w sobie jest spoko, ale jest jej za mało. Miałem też dziwny błąd z otworzeniem ekwipunku, czy to klikając Escape na klawiaturze, czy używając gamepada. Coś się popsuło i nie mogłem przez kilka minut go otworzyć. Mapy też. Powtarzalność również jest tu dla mnie problemem, bo w pewnym momencie robimy dokładnie to samo, jeśli chodzi o zadania, eksplorację czy rozwój domostwa. Nie ma tu większych emocji, różnorodności czy czegoś, co by nas zaskoczyło. Dodatkowo naszą postacią możemy działać tylko do 2 w nocy, bo inaczej automatycznie padnie ona ze zmęczenia, mimo że pasek energii jest pełen. To strasznie zniechęca, bo trzeba ciągle pilnować, ile jeszcze mamy czasu. Jest to prosty tytuł, który mnie do siebie przekonał, jednakże przez tę prostotę i brak większej różnorodności odczułem, że już zaledwie po godzinie czy 2 widziałem w sumie wszystko. Okej, czas na małe podsumowanie.
Technicznie jest dobrze, bo problemów ze spadkami FPS czy crashami nie miałem, ale przydałoby się naprawić chociaż błąd z ekwipunkiem. Audio jest ubogie i przydałaby się większa różnorodność muzyczna. Gameplay potrafi zaciekawić dzięki dużej liczbie możliwości i pozwala się wyluzować, ale na dłuższą metę może zmęczyć czy znudzić, bo robimy dokładnie to samo dzień w dzień. Grafika jest niezwykle prosta, ale za to ją uwielbiam, bo pikselowe gry mają u mnie zazwyczaj duży plus. Cały tytuł jest zatem dobry, jeśli ktoś lubi taką rutynę oraz coś w stylu połączenia Pokémonów i Stardew Valley. Ja sam niestety ostatnie godziny spędziłem na lekkim wymuszeniu, byleby to skończyć, bo czułem już znużenie. Ale ogólnie gra jest przyjemnym tytułem. Śmiało go mogę polecić, jeśli ktoś lubi takie spokojniejsze gry, ale tym, którzy szukają tu non-stop akcji, odradzam. Zatem to tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.